Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Są zwierzęta, które wchodzą do domu z hukiem. Ogonem zamiatają powietrze, łapami stukają po podłodze, miłością rozlewają się od progu. Ale są też takie, które przychodzą ciszej niż deszcz o świcie. Jak cień, jak myśl, jak wspomnienie snu. I to właśnie o nich dziś będziemy mówić, o kotach, istotach, które wydają się nie do końca z tego świata, a jednak tak boleśnie doświadczanych przez ten ludzki. Bo kot nie opowie ci o sobie wprost. On nie szczeka, nie domaga się przytulenia. Jego świat to niuanse, poruszenie wąsa, nieobecność na kolanach, spojrzenie, które przechodzi przez ciebie, jakbyś był powietrzem. Ale nie daj się zwieść. To nie jest obojętność. To jest pamięć. I o tej pamięci dziś porozmawiamy. O tym, czy kot wybacza, a może nie musi, może po prostu pamięta. W ostatnim odcinku mówiliśmy o psach i ich lękach, o ranach, które zostają w nich na długo mimo miłości i czasu. Ale dziś przeniesiemy się do świata kociego milczenia, w którym nie wszystko da się wypowiedzieć, ale wszystko można poczuć. Ten odcinek powstał na prośbę jednej z naszych słuchaczek. I z tej okazji pozwólcie, że na chwilę otworzymy drzwi do tej kociej tajemnicy. Bo koty, choć często ciche i niepozorne, też cierpią, też się boją, też pamiętają, a czasem nie wybaczają. To będzie odcinek o kociej duszy, o bliznach, które nie zawsze widać, o uczuciach, które nie zawsze okazują i o tym, że za każdym pazurem kryje się serce, które kiedyś, gdzieś, ktoś bezlitośnie rozdeptał. Czy kot wybacza? Czy chowa urazę? Czy pamięta, kto go skrzywdził? Oto pytania, które przez wieki unosiły się nad dachem ludzkiego świata niczym dym z komina w mroźny poranek. Pytania szeptane w zaciszu domów, w których od zawsze żyją obok siebie dwie istoty – człowiek i kot, czasem blisko, czasem na dystans, czasem z miłością, czasem w niezrozumieniu. I nie da się ukryć, że koty mają w sobie coś nieprzeniknionego, jakby ich dusze znały inne wymiary czasu, jakby ich spojrzenie przynosiło echa czegoś więcej niż tylko dnia dzisiejszego. Kot to nie pies. Kot nie uczy się świata dla człowieka. Kot obserwuje, zapamiętuje, analizuje. Jest kronikarzem dnia codziennego, który notuje nie tylko to, co się wydarzyło, ale jak się wydarzyło i kto był jego sprawcą. W tych notatkach nie ma upiększeń ani wymówek. Są tylko fakty i emocje. I jeśli w tych emocjach pojawił się ból, lęk czy zdrada, to dla kota nie będzie to tylko przeszłość. Będzie to również przyszłość. Koty mają pamięć emocjonalną, bardzo głęboką. Jeśli doznały przemocy, zapamiętają. Jeśli zostały porzucone, nie zaufają tak szybko. Jeśli ktoś im zrobił krzywdę, ich ciało może to pamiętać nawet wtedy, gdy głowa już nie chce. Trauma potrafi wracać w snach, w gwałtownych odruchach, w napięciu mięśni, które nie chce ustąpić mimo głaskania. Ale czy to znaczy, że kot nie wybacza? Nie do końca. Kot może wybaczyć, ale na swoich warunkach. To nigdy nie będzie akt teatralnego pojednania. To będzie cicha decyzja, podjęta gdzieś w cieniu szafy albo na parapecie pod księżycem. Wybaczenie kota nie wygląda jak u psa, bo nie jest spektakularne. Czasem nawet nie zauważysz, że przyszło, a jednak ono się wydarza w sposobie, w jaki kot znów podchodzi, w spojrzeniu, które nie ucieka, w mruczeniu, które powoli wraca. Są koty, które już nigdy nie zaufają w pełni. Są też takie, które, mimo krzywdy, zdecydują się dać człowiekowi jeszcze jedną szansę. Kluczowe jest to, by człowiek nie wymagał, nie naciskał, nie przyspieszał. Bo kot, który został zraniony, potrzebuje czasu, przestrzeni i spokoju. Potrzebuje czułości, która niczego nie żąda i obecności, która niczego nie wymusza. I tu dochodzimy do sedna. Koty nie wybaczają dlatego, że wypada. Nie robią tego, by było miło. Robią to tylko wtedy, gdy czują się bezpiecznie, gdy człowiek udowodni, że się zmienił. Gdy świat przestaje być groźny. I to właśnie wtedy, nie wcześniej, kot może znów zaufać, a czasem nawet pokochać.
Zatem jeśli pytasz, czy kot wybacza, odpowiedź brzmi być może, jeśli na to zasłużysz. I warto dodać jeszcze jedno, są koty, które kochają człowieka tak bardzo, że wybaczają z dnia na dzień, bo wiedzą, że on sam czasem nie umie być dobry. I są też takie, które nie wybaczą nigdy, bo ich serce pękło o jeden raz za dużo, ale każda z tych reakcji jest prawdziwa i żadna nie zasługuje na ocenę, bo kot to nie tylko zwierzę, to opowieść o pamięci, wolności i zaufaniu, które można stracić i odzyskać tylko na jego warunkach. A jednak jest coś niepokojącego w tym, jak kot potrafi milczeć. Nie chodzi tu o zwykłą ciszę. To milczenie, które zostaje w pokoju, kiedy już wyjdziesz, które przykleja się do ściany jak cień jego spojrzenia. Kot nie unosi głosu, nie skarży się, nie płacze, ale jeśli go zranisz, jeśli zawiedziesz jego zaufanie, on nie zapomni. Nie od razu, a może wcale. Koty mają pamięć, która nie krzyczy, ale czeka. Czeka, aż naprawisz to, co pękło, aż przestaniesz udawać, że nic się nie stało, aż przyjdziesz nie po to, żeby pogłaskać, ale żeby być. Bo kot, choć niezależny, choć pełen dumy, jest również mistrzem obserwacji. On widzi. Widzi więcej niż myślisz. Widzi, kiedy go ignorujesz. Widzi, kiedy mówisz do niego łagodnie tylko wtedy, gdy czegoś chcesz. Widzi, gdy próbujesz go przekupić smakołykiem, zamiast przeprosić szeptem. To dlatego niektórzy mówią, ten kot się na mnie obraził. To nie obraza, to rozczarowanie. To subtelny żal, który siada obok niego na parapecie i patrzy z nim w okno. To moment, gdy odwraca głowę, gdy wołasz go po imieniu. To cisza, która boli bardziej niż miałknięcie. Ale to nie znaczy, że kot nie potrafi wybaczyć. Potrafi. Czasem szybciej niż się spodziewasz. Czasem. Po tygodniach, miesiącach, kiedy już przestałaś się starać. Wybaczenie kota nie przychodzi na zawołanie. To nie jest kliknięcie guzika. To jest gest, powrót, ciepło, które znów siada ci na kolanach, jakby nigdy nic. Ale uwaga, kot może ci wybaczyć, ale nie po to, byś znów go zraniła. Jeśli zawiedziesz go raz jeszcze, być może odejdzie całkiem, ciałem lub tylko sercem. Bo koty, choć wierne i pełne uczucia, potrafią zniknąć z twojego świata, nie zostawiając śladu, oprócz jednego, pustego miejsca na poduszce, na parapecie, w tobie. Koty. Ach, te zwinne duchy codzienności, które potrafią wtulić się w nasze życie jak cień w poranek. Niby obecne, a jednak zawsze trochę odległe. Ich miłość, jeśli tak można to nazwać, nie jest głośna. Nie krzyczy jak psie ogony, ani nie tańczy z ekscytacji na widok kluczy w dłoni. Kocia miłość to spojrzenie, które zatrzymuje cię w ruchu, to miękki bok przyciśnięty do twojej nogi w najciszszej nocy. To mruczenie, które wybrzmiewa tylko wtedy, gdy jesteś dla niej całym światem. Ale czy ten świat, raz skruszony, może zostać odbudowany? To pytanie, które zadała nam jedna z naszych słuchaczek, kociara z krwi i kości, dotyczy kociego wybaczania, a może raczej pamięci. Bo zanim przejdziemy do tego, czy kot wybacza, musimy zapytać, czy kot pamięta. Czy w jego złożonym, cichym wnętrzu zachowują się obrazy dawnych ran, samotności, opuszczenia? Wszystko wskazuje na to, że tak. Koty zapamiętują. Nie tylko dźwięki i zapachy, nie tylko imiona i twarze. Zapamiętują dotyk, ten szorstki, niechciany i głos, który brzmiał jak huk w ich maleńkich uszach. Ich mózgi, choć niewielkie, są jak subtelny zapis snu, pełen obrazów, emocji, instynktów. Zdarza się, że po latach ciszy kot zastyga nagle w korytarzu, bo otworzyły się drzwi. Tak samo jak wtedy, gdy ktoś wyszedł i nie wrócił. Czasem, gdy podniesiesz głos, nie ze złości, a z rozpaczy czy frustracji, kot zniknie bez śladu na godzinę. Bo gdzieś kiedyś ten ton głosu był końcem wszystkiego, co znał. Zdarza się, że ludzie pytają, dlaczego on nie chce podejść? Przecież nic mu nie robię. A odpowiedź brzmi, to nie o ciebie chodzi. To o pamięć, która jeszcze nie zniknęła. W schroniskach i domach tymczasowych spotykamy koty, które przez tygodnie nie wychodzą z kryjówki. Zwijają się w siebie jak liść po przymrozku.
Czasem przez miesiące nie pozwalają się dotknąć, a potem, zupełnie niespodziewanie, przychodzą. Kładą się obok, mrugają powoli. I to ich jedno spojrzenie mówi więcej niż 1000 słów. Mówi, jeszcze się boję, ale jesteś inny. Jeszcze się chowam, ale widzę, że nie jesteś burzą. Bo koty pamiętają, ale w tej pamięci nie ma tylko bólu. Jest też nadzieja. Pamiętają także ciepło, jeśli było dane. Pamiętają delikatne ręce, jeśli je znały. I potrafią uczyć się od nowa, powoli. Z ogromną ostrożnością, ale też z jakąś cichą wiarą, która w nich nigdy do końca nie zgasła. Są ludzie, którzy mówią, że kot nie kocha, że przychodzi tylko po to, co wygodne, że jego serce to samotna wyspa. Ale to nieprawda. Kocie uczucia to nie piosenka do tańca, to sonata na jedno ucho. Trzeba umieć słuchać tam, gdzie nic nie gra. Kot kocha inaczej. Nie daje ci siebie na tacy, ale kiedy już da, to jakby ofiarował ci ostatnie tchnienie snu. To dlatego, gdy człowiek go zawiedzie, kot nie krzyczy, nie pisze listów, nie tłucze talerzy. On znika. Czasem tylko spojrzy raz, ostatni raz i wychodzi z twojego świata jak duch, który nie zostawia śladów. Ale to nie znaczy, że nie cierpi. Widzieliśmy koty, które milczą całe tygodnie, które wpatrują się w drzwi, jakby miały jeszcze raz zobaczyć kogoś, kto zniknął bez pożegnania. Koty noszą swoje żale w ciszy, nie wybaczają na zawołanie, ale czasem, wbrew wszystkiemu, wbrew krzywdom i samotności, pojawiają się znów. I wtedy masz szansę zacząć od nowa. Ale pamiętaj, nie drugi raz, tylko ostatni. Można długo mówić o kocim charakterze, o jego niezależności, o dumie, o tym, jak chodzi własnymi drogami. Ale prawda jest taka, że kot to zwierzę emocji, głębokich, złożonych, czasem trudnych do zrozumienia, ale nigdy przypadkowych. Kot pamięta. Nie dlatego, że jest pamiętliwy, tylko dlatego, że jego serce nie zapomina łatwo. I jeśli kiedyś odejdzie od ciebie bez słowa, może już nie wrócić. Ale jeśli wróci, jeśli znów położy się przy tobie i zamruczy w środku nocy, to nie traktuj tego jak coś oczywistego. To jest przywilej, dar. I może właśnie to jest najważniejsze, co koty próbują nam powiedzieć, że zaufanie nie jest dane raz na zawsze, że na miłość trzeba zasłużyć i że najpiękniejsze więzi to te, które budujemy powoli. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.